Dzień dobry. Trochę nas nie było na siedlisku. Znaczy tak, ja bywałem na krótko, ale że dużo się nie działo, to bardzo Was przepraszam. Jakoś taka była dłuższa ta przerwa pomiędzy filmami, ale już wracamy. Mam nadzieję, że się na nas nie obraziliście. Co my tu mamy? 0. W nocy było jakieś -7, -8. A dzisiaj jest ładny, słoneczny dzień. To co? Zacznę od obchodu. Zobaczę, co tu się zadziało w międzyczasie na siedlisku. A cóż to za tropy? No, widzę, że sarny korzystają z naszych nowych schodków. Tylko gdzie one szły? No tutaj. W ogóle tu widzę, się sporo działo. Pełno tropów. No kurde, tu sobie przechodziły. No ładnie, wpakowały się nam w truskawki. Przejdę tam i zobaczę. O, tu widzę, miały szaleństwo i przetrzebiły nasturcję. No ale gorzej, że dobrały się też, widzę, do truskawek. No tego dolnego już nie ruszyły zagonu. No matko, ile tych tropów. Te same sarny. Dobrały się też do resztek fasolki. Dobrze, że Marta ją pozbierała jakieś 2 tygodnie temu. Wygląda na to, że na tej fasolce jeszcze są jakieś zielone fasolki, więc będę musiała je pozbierać. Pewnie się jeszcze nadają do zjedzenia. Listopadowe zbiory fasolki. Może już nie jest za piękna, ale jeszcze na pewno zjemy. Tak. Ewidentnie nasturcje im smakują, bo tu też była nasturcja, jest objedzona. A tak ładnie Marta to wszystko miała zrobione. A tu? Tada, rzodkiewki. Odstawię kawę i zaraz zobaczę, jak urosły. O, chyba komuś smakowała. No proszę. O, to też zjedzone. No piękne. Świetne. No i do sprzątnięcia mam tą grządkę po ogórkach. Muszę wziąć jakieś nożyczki, żeby rozplątać te supełki. Zdjąć całą konstrukcję. Zebrać tutaj koperek, który jeszcze gdzieniegdzie rośnie. No i chyba motyczką skosić te chwasty. A pokrzywy to raczej wyrwać. Dynie już posprzątałam. Wrzuciłam na razie tutaj, bo chyba są za grube, żeby wrzucać na pryzmę kompostową. Może i później troszeczkę posiekam szpadlem i dopiero dorzucę. Albo tutaj sobie będą gniły.
przez zimę. Przygotowałam sobie tutaj miejsce, żeby posadzić czosnek o zimę. Mam takie główki, dosyć spore, czosnku harnaś. Podzielę na ząbki i tutaj posadzę. Malutki mi cały czas wchodzi na tą ziemię, gdzie posadziłam czosnek. Tam posadziłam jakieś 20 kilka ząbków i jeszcze tutaj oczyściłam fragment grządki i w takim rzędzie posadziłam 16. Wydaje mi się, że to już całkiem sporo. Uporządkowałam jednak tą grządkę już do końca, czyli usunęłam większość nasturcji i aksamitek. Już tylko w tych dwóch ostatnich, gdzie rosły pomidory i ogórki, zostały aksamitki. No i jeszcze tu jest nasturcja, gdzie rosła fasola. No i jeszcze tu. Ale to już jest na trawniku, więc niech sobie rośnie. A co z naszymi krzewami? Szkoda by było, gdyby się nam do nich dobrały, ale widzę, że nie. Sporo z tym było przecież pracy, żeby to posadzić. Tada! Co dzisiaj mam zadanie? Będę tutaj robił dołki. Dołki pod krzewy owocowe. Mam szczegółowe wytyczne, jak mają wyglądać dołki. Dobra, to jeszcze tylko to rozplanuję tak już dokładniej, gdzie one mają być i kopię.
dżdżownica. To co? Darń jest zebrana, to tylko muszę pogłębić te dołki, bo są za płytkie. W niektóre z nich dorzucić obornika. Mam ziemię, przywiozłem ziemię. No to co? Działam. No dobra, to te dołki tutaj mam już porobione, ale chcę skończyć najpierw z wszystkimi dołkami, czyli tutaj jeszcze potrzebuję zrobić 4 dołki na porzeczkę i morwę. Nie wiem co to jest, to niech zostanie. Czyli trochę muszę się pozbyć tych jeżyn, trochę je ograniczyć tu i trochę tu.
No dobrze, to mam wykopane 40 dołków. Teraz zgodnie z instrukcją do części z nich, tam gdzie są żółte kropki, pomarańczowe zresztą, mam dosypać po pół szpadla obornika. Jak widzę, obornik nie idzie pod borówki i obornik nie idzie pod maliny. Dobrze, to jadę po obornik. Jedziesz, Gulliver, ze mną? A, i malutki przylaz. Malutki, jak kto złapał tego bażanta, powiedz? Malutki, ty czy kotek? Przyznaj się. To przywiozłem sobie krzewy. Tam akurat jest borówka. Mam też ziemię i mam też pod borówki kwaśny torf. To teraz spróbuję rozgryźć co gdzie. Porozkładam to przy odpowiednich dołkach, a potem już zacznę sadzić. Działam.
dobra, no jeszcze wczesna godzina i spokojnie bym to dzisiaj posadził, tyle że zabrakło mi niestety i zwykłej ziemi ogrodowej, jak i tej torfowej do borówek. W zasadzie potrzebuję drugie tyle co miałem, czyli miałem 10 worków ziemi 50-litrowych i 2 torfu. Torfu potrzebuję ze 4. Chyba za duże pokopałem trochę te dziury, tak teraz myślę. No ale ta ziemia tu jest słaba, to jest jednak głównie glina, więc może lepiej, żeby poszło tej ziemi więcej i żeby to się przyjęło ładnie, niż powtarzać operację za rok i się denerwować. No dobra, to co? Jadę do sklepu. Aha, tylko operacja teraz jest trudniejsza, no bo Marta musiała wrócić. Ja zostałem z psami, psów tutaj nie zostawię. A jak wezmę psy na wycieczkę do sklepu, to niestety nie zmieszczę tutaj już tych worków. Czyli co? Muszę przyczepić przyczepkę. Dobra, damy radę. To działa. Jak blisko. Co mamy tutaj? Mamy jagodę kamczacką. Odmiana Zojka. I malutkiego jeszcze mamy. Tak malutki? Zobaczmy. Troszkę za nisko. Piękne korzenie. Troszkę trzeba dosypać jeszcze. Tu mamy świdośliwe. No dobrze. Pójdą późne maliny, czyli takie jak te. To są maliny wczesne.
No dobrze. To mam już wszystko posadzone. To już tylko zostało rozłożyć jeszcze kartony i zaściółkować słomą. Tak malutki. No i posadziłem i zaściółkowałem. Co my tu mamy? Co Marta kupiła? Tu są maliny wczesne. Tu są dwa agresty. Tu natomiast mamy maliny późne. I do nich dokupiła Marta jeszcze 3, a w zasadzie okazało się, że 4 sadzonki. Tu jest świdośliwa. Tu i tam jeszcze 2 krzaczki. Tu nie pamiętam. Tu jest chyba... Tak, tu jest jagoda kamczacka. I to jest tu, tu, tu i tu. I tu jeszcze 2, czyli łącznie 6. Następnie tutaj mamy agrest. 4 krzaki. I tu mamy porzeczkę. Porzeczkę czarną. 3 porzeczki białe. Porzeczkę czerwoną. I porzeczkę czarną. Tu natomiast biegnie, jest 12 krzaczków borówki. No i została nam już tylko ta strona. Tu mamy morwę, morwę, morwę i coś. Goja? Chyba tak. Nie, ciekawe jak one stąd wychodzą. Aha, tutaj wychodziły. Czyli tu sobie zrobiły ścieżkę i wychodziły tędy pomiędzy tymi szczeblami. No ale sporo tutaj widzę łaziły. O, tutaj nawet sobie zrobiły jakieś miejsce. Nie wiem, czy to jest takie miejsce, w którym sarna śpi. No to tak jakby był stopiony śnieg, a może po prostu tak się dobierają do trawy. No nic, grunt, że nie poniszczyły nam drzewek owocowych, bo sporo naprawdę z tym było pracy. Jest ich tutaj 40. No proszę, korzystają też z naszej ścieżki. Jest woda w strumieniu. Wiecie co? Zobaczcie, no. Idzie dokładnie, chociaż nie, to nie sarna. To jest jakiś piesek. Który wygodnie zobaczył, że będzie miał tędy naszą ścieżką.
Tak, tutaj to urzędowały psy. Są ślady psów, choć to jest raczej ślad sarny. No to przejdźmy się dalej. Piękne niebo. Tu mamy tropy sarny krzyżujące się z tropem chyba bażanta. Tak, ewidentnie bażanta. Zobaczcie, jakie fajne ślad zostawił. To pewnie jest akurat ślad od ogona, a to raczej wygląda mi na ślad ze skrzydła bażanta. Śniegu jakoś bardzo dużo to nie ma, jest powiedzmy jakieś 5 cm, ale na jutro zapowiadają takie długie opady śniegu, że to się zacznie jutro pod wieczór. Będzie padało też całą sobotę. O, tu jeszcze są też ślady bażanta. Ciekawe, wydaje mi się, że to ogon po prostu piórami tak zamiótł. No i jestem na skrzyżowaniu strumyków. W obu strumykach widzę, jest woda. Nawet chyba więcej wody jest w tym mniejszym strumieniu. No i tutaj jest też pełno tropów. Zobaczmy nasz brud, jak wygląda. No tu jest sporo różnych tropów. Co tu przychodziło? Sarny. Tak, raczej sarny. Ale fajnie, że ten brud powstał. Zobaczcie, jaka czyściutka jest w nim woda. Fajnie. No dobrze, wracam z obchodem i idę do czyżni. Ładnie wygląda w sumie ta trzcina w takim słońcu. Tu jest całkiem wysoki poziom wody, no bo tutaj takie powstały zatory na tym strumieniu. O. I ta woda tu się zatrzymuje, ale to nie bobr. Bóbr wyniósł się jednak. Nie, no to są ślady psów. I nie malutkiego. No i zrobiła się nam prawdziwa zima. Ale o tym to już w następnym odcinku. Bardzo dziękujemy za oglądanie
A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.